wy, ale ja pamiętam swoje pierwsze ciasto, które zrobiłam. I to ciasto później, razem z moimi 2 siostrami, robiłyśmy bardzo często. Jest to moje ulubione ciasto, o którym zapomniałam na wiele lat. A w tej chwili zrobimy je dla was w wersji oczywiście wegańskiej i bezglutenowej. A będzie to... szarlotka z bitą śmietaną. Do tej pory nie wiedziałem, że to było pierwsze ciasto, które zrobiła Jola, ale nie ma to chyba dzisiaj większego znaczenia. Oprócz tego, że właśnie nasza wersja jest z bitą śmietaną kokosową. Kruche ciasto nie zawiera mąki pszennej. A do masy jabłkowej nie dodaję żelatyny, tylko agar. Czyli będzie tak samo, ale inaczej. Ale inaczej. Skoro to ja jestem dzisiaj tutaj szefem, to ja rozdzielam robotę. Ty idziesz przygotowywać jabłka, bo do tej szarlotki trzeba je obrać, a ja zajmę się kruchym ciastem. Staram się zawsze do przetworów wykorzystywać jabłka ze skórką. I to jest jedyne ciasto, właśnie ta szarlotka, do której nie użyjemy skórki, gdyż ona będzie przeszkadzała w cieszeniu się tą cudowną jabłkową masą. Jeśli macie ochotę zobaczyć inne jabłeczniki, znajdziecie tutaj nad Joli głową całą playlistę. Już ty tam dalej obieraj, bo ja się zabieram za robienie kruchego ciasta. Mamy w misce różne mąki, jak widzicie. Mąka ziemniaczana, trochę mniej ryżowej i po łyżce mąki ciecierzycowej i mąki kukurydzianej. Żeby ciasto bezglutenowe się lepiło, potrzebujemy czegoś, co pomoże nam w tym procesie, czyli siemię lniane w naszym wypadku. Żeby ciasto było słodkie, dodajemy jeszcze cukier. W naszym wypadku jest to cukier puder brązowy. Jeszcze odrobina sody, żeby trochę urosło i żeby było pulchne. Mieszamy suche składniki. I jak to zawsze w kruchym cieście, dodamy teraz tłuszczu. Mamy olej słonecznikowy, więc damy olej słonecznikowy, ale możecie taki tłuszcz, jaki chcecie dodać, pamiętając o tym, żeby wziąć taki olej, który nie będzie dawał jakiegoś dodatkowego, niepotrzebnego aromatu. Rozcieramy mąkę w palcach, żeby wytłuścić ją i dodajemy mokre składniki, czyli mleczko kokosowe i woda. I możemy wymieszać łyżką, gdyż zobaczcie sami, ciasto zrobi się bardzo luźne, ale nie martwmy się, zaraz siemię lniane wchłonie większość wilgoci. I powstanie taka w miarę sprężysta masa. Ciasto możemy odłożyć na bok. Jeśli podoba wam się pomysł na taką szarlotkę wegańską i bezglutenową z bitą śmietaną, możecie ten odcinek polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I pamiętajcie, tam na dole jest taki dzwoneczek. Jak go naciśniecie, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Tłumaczonej również na język angielski. Pamiętajcie o komentowaniu na YouTubie i na nowej stronie internetowej, na blogu kulinarnym. I od teraz jesteśmy jeszcze z wami na Patronite. Możecie być z nami jeszcze bardziej i mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej kuchni, co gotujemy, co pieczemy i możecie z nami spędzić czas na kawie, rozmawiając o dietach, o przepisach, o różnych rzeczach, ale szczegóły są w opisie, tam pod spodem, gdzie jak zawsze znajduje się przepis. Proszę bardzo, garnek dla Ciebie do gotowania jabłek, gdyż w tej szarlotce jabłka gotujemy. Trzeba je teraz pokroić. A dla mnie, jak zwykle, nóż małego szefa. Proszę bardzo. Jabłka kroimy w ćwiartki i później na plasterki. Oczywiście usuwając gniazda nasienne. O, widzę, że u Ciebie te ćwiartki to są 8. Pójdę Twoim tropem. Chodzi o to, żeby nie były za malutkie te kawałki, żeby później nie zrobił się mus, Ale żeby a z drugiej były strony... za duże ćwiartki, byłyby za duże. Pokrojone jabłka wrzucamy do garnka. Dorzucamy cukier. Dorzucamy cukier. Tak. O, wpadło tutaj jabłuszko. Sypiemy cukier, puder trzcinowy, brązowy. Oczywiście to nie musi być cukier puder, może być to zwykły cukier trzcinowy, na przykład tak jak w naszym wypadku, ale my akurat puder mieliśmy pod ręką. I włączamy palnik i zaczynamy gotować jabłka. Można by było na spód dać odrobinę wody, ale myślę, że my poczekamy, aż jabłka zaczną puszczać sok, żeby później nie było zbyt płynnie.
Ja się tutaj pobawię z jabłkami, trochę pomieszam, zaraz przykryję, będą się gotowały. A ty się zajmij ciastem, bo chyba o nim zapomniałaś. No proszę bardzo. Było jakieś ciasto do zrobienia. Zobaczcie. O, co za niespodzianka. Mówiłam, obiecywałam, że wcale nie będzie takie rzadkie. Bierzemy tortownicę, otwieramy. Na spód tortownicy bierzemy papier do pieczenia, zakładamy obręcz i zamykamy. W miseczce została resztka oleju, wylewamy go na spód, lekko rozsmarowujemy również na brzegi tortownicy i możemy wyłożyć ciasto. O, zobaczcie, jest sprężyste. Jabłko cały czas mieszamy, aby się nie przypaliły. Ciasto rozciągamy, żeby pokryło równą, cienką warstwą cały spód. Dociągamy do samego brzegu tortownicy. I tak przygotowane ciasto, jak wszystkie kruche, lepiej ponakłuwać trochę widelcem. Tak samo jak się robi ze spodem do tarty. Wstawiamy na 15-20 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni albo nierozgrzanego, wtedy dajemy 5 minut więcej. My mamy to szczęście, że możemy skorzystać z funkcji Dual Cook i dzięki temu oszczędzamy energię. No, myślę, że jabłka już gotowe. Pięknie pachną. Można dodawać resztę składników. Czyli do agaru dolewamy mniej więcej 50 ml wody. Resztę składników, czyli agar, suchy agar, woda. Dodajemy sok z cytryny, mieszamy i wlewamy do garnka z jabłkami. Pamiętajcie, agar nie działa tak jak żelatyna, czyli jeżeli nie pogotujecie go przez mniej więcej 3 minuty, to on nie zżeluje masy i szarlotka Wam popłynie. Teraz na małym ogniu, cały czas mieszając, czekamy, aż agar nabierze mocy. Ciasto gotowe, masa jabłeczna również. Od razu na gorące ciasto wykładamy wszystkie jabłuszka. Wyrównujemy powierzchnię i czekamy, aż stężeje. Tak, ale najpierw wyciągnę całe jabłka z garnka, bo one tak przepięknie pachną. To są jabłka z sadu naszego kolegi i zresztą muszę Wam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, żebym mogła mu kawałka tej szarlotki nie dać. Także będziemy biedniejsi o ten jeden kawałek, ale myślę, że bogatsi o kolejne jabłka. Czekając aż ciasto się schłodzi, zaczynam robić bitą śmietanę. Mleczko kokosowe dobrze schłodzone, miksujemy aż zgęstnieje. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo czasami to trwa kilka minut. Wszystko zależy od gęstości mleczka kokosowego. Zobaczcie, już jest bardzo ładnie ubite. To jest moment, kiedy możemy dorzucić cukier, puder brązowy. I jeszcze raz ubijamy. I teraz będziemy musieli dodać kleiku ryżowego, gdyż taka bita śmietana nie jest wystarczająco stabilna, a on na pewno sprawi, że później będzie taką zwartą, fajną, śmietanową Pierzynką. To prawda. Ciasto stężało, czeka na pierzynkę. I jeszcze raz miksujemy. Oczywiście zapraszamy Was również do innych słodkości, w których znajdziecie kokosową bitą śmietanę. Link tutaj nad Joli głową, jak zawsze. A tych słodkości z bitą śmietaną u nas jest trochę. bardzo dużo. Jeszcze chwileczkę czekamy, bo właśnie kleik ryżowy błyskawiczny wchłania wilgoć i tworzy taką, nazwijmy to, kaszkę. Tworzy kaszkę. Może nie Może powiedziałbym. nie, ale jeszcze raz chwilę miksujemy. I wykładamy na szarlotkę. Zobaczcie, jaka fajna, sztywna masa, która jeszcze bardziej stężeje w lodóweczce. I uwierzcie mi, naprawdę, przy tej szarlotce moja cierpliwość nie działa albo... Jest wystawiona na próbę. O, właśnie. Wyrównujemy i wkładamy. Czekaj. Dobra, już cierpliwość widzę, że Nie Twoja tylko ja, też. że wkładamy do lodówki. Idealnie wygładzone.
Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Czekamy na ciasto. Czekamy, doczekaliśmy się, jest gotowe. Dla pewności jeszcze sprawdzimy, czy nic nie przywarło. Odpinamy klamerkę i tada! Nie, no nie wierzę, udała się. I to w tej wersji, która jest nam potrzebna, czyli wegańskiej i bezglutenowej. Nie pozostaje nam nic innego, jak pokroić i delektować się smakiem. Smacznego I na zdrowie.